chciałbym zaprosić Was wszystkich na moją stronę internetową, która wyświetla Wam się w tym miejscu. Na tej stronie internetowej w tej chwili będziecie mieli dostępne moje projekty, kody do skopiowania, jeżeli takowe będą potrzebne i ewentualne schematy. Znajduje tam się też webflasher, w którym możecie instalować bezpośrednio na Wasze urządzenia na przykład takie programy jak ta stacja pogodowa, którą pokazałem ostatnio w szorcie. Zobaczcie, tam będzie dużo ciekawych rzeczy, jak na przykład ta stacja pogodowa, którą można zbudować w taki sposób. Stacja pogody zbudowana została w bardzo prosty sposób. Tak jak widać, podłączone są przewodziki sztywne, tak jak tutaj możecie zauważyć, podlutowane są pod te złącza. Tak samo jest to zrobione na tym właśnie kontrolerze ESP32, czyli to jest dokładnie ten sam model co tutaj, tylko wykorzystałem bliźniaczy układ do tego, czyli też można, już Wam pokazuję, które elementy można zastosować. Jakie układy wchodzą w grę, jeżeli nie dostaniecie na przykład takiego kontrolera, który można tutaj sobie na przykład zakupić. Na przykład coś takiego. To jest tak naprawdę to samo. Tamten ma po prostu jedno złącze minusowe więcej, a ten jest tutaj bardzo popularny i dostępny ESP32S3, tak jak widać. Ten układ jest też dosyć tani i powszechnie dostępny. Na nim oczywiście tak samo można zainstalować to oprogramowanie na mojej stronie internetowej z webflashera. Tutaj po prostu jest prosty układ lutowany w taki sposób, bez żadnych płytek, bez niczego. Zrobiłem to specjalnie, żeby pokazać Wam, że da się to na przykład zrobić w bardzo prosty sposób. Nie trzeba kupować płytek PCB ani żadnych innych prototypowych. Można po prostu połączyć to przewodami i już wystarczy. Tutaj założyłem sobie kostkę na czujnik DS18B20, taki jak ten tutaj widzicie, żeby ewentualnie pokazać Wam, że można to podłączyć sobie nawet do bufora, jeżeli chcecie. No i teraz tak, projekt ten jest oczywiście otwartym projektem, to znaczy, że ja go będę cały czas aktualizował. To znaczy, na mojej stronie internetowej, tak jak widzicie tutaj, są właśnie tutaj do wyboru projekty. No i mamy w tej chwili wersję tą, która tutaj jest, czyli wersja 1.0.0 stacji pogody. No i ten projekt po prostu może zostać przeze mnie zaktualizowany. Oznaczać to będzie to, że pojawi się tutaj nowsza wersja z tą samą nazwą. Dzięki temu będziecie mogli po prostu podłączyć swoje stacje pogodowe, które zbudujecie i dokładnie zrobić to w ten sam sposób, jak pokazuje instrukcja, czyli zainstalować po prostu nowe oprogramowanie. Co to da? Da to tyle, że na przykład będziemy wprowadzać tutaj zmiany. Będę sugerował się oczywiście Waszymi opiniami, to znaczy będziemy wprowadzać poprawki i udoskonalenia do tego właśnie tutaj projektu, czyli on będzie aktualizowany zgodnie z Waszymi preferencjami. Jeżeli chcecie na przykład dodatkowo zdalne czujniki, które po prostu będą przesyłać temperaturę na przykład z zewnątrz. Jeżeli chcecie na przykład, żeby ekran się zmieniał, jeżeli chcemy przycisk, który będzie cokolwiek tutaj robił, też możemy nad tym pomyśleć. Oczywiście dodatkowe czujniki będą wiązać się na przykład z dołożeniem ich tutaj do kontrolera, więc będzie trzeba ewentualnie dolutować coś, jeżeli oczywiście takowe będą potrzebne, a opisy będą jak najbardziej na stronie dostępne. Pytaliście się wielokrotnie pod moimi filmami, jaki wyświetlacz użyłem. Jest to taki wyświetlacz, jest to wyświetlacz ILI 9488, 4-calowy wyświetlacz z możliwością podłączenia oczywiście karty pamięci tutaj, czego nie będziemy na razie potrzebować do tego projektu. Jest to wyświetlacz pracujący na połączeniu SPI, czyli na komunikacji SPI. No i takie coś właśnie jest podłączone w tej stacji pogodowej. W stacji pogodowej wykorzystujemy jeszcze inne połączenie do na przykład transferu danych jak I2C, ale to wszystko opowiem Wam w nadchodzących filmach. Nie jest to techniczne teraz potrzebne nam do tego wszystkiego. Jeżeli chcielibyście zbudować taką stację, to instrukcja na mojej stronie i cała reszta, która jest tam opisana, pozwala zrobić to w bardzo prosty sposób. Są podane linki do AliExpress, dlatego że tam jest dużo taniej niż na naszych polskich serwisach. Więc takie układy po prostu kupujecie sobie, jeżeli chcecie zbudować taką stację, kupujecie taki wyświetlacz, czujnik temperatury i ciśnienia i wilgotności BME 280 oraz ten czujnik DS18B20 Dallas, który pokazuje Wam temperaturę. Oczywiście czujnik ten Dallas dobrze wystawić gdzieś na zewnątrz, poza obudowę, jeżeli chcielibyście wsadzić to oczywiście do jakiejś obudowy, którą także zaprojektuję. Dużo jest projektów do tego wyświetlacza. Właśnie w internecie można ściągnąć sobie, zobaczyć, ewentualnie przerobić. Zachęcam Was, żebyście zbudowali sobie taką stację pogodową oczywiście. Wszystkie informacje, tak jak wcześniej kilkukrotnie wspomniałem, są dostępne na mojej stronie internetowej, dostępnej w tym miejscu. Strona internetowa jest także w opisie filmu i wszelkie informacje niezbędne, żeby zacząć taki projekt.
Piszcie w komentarzach oczywiście, co sądzicie, jak chcielibyście rozwinąć ten projekt. Dajcie mi znać, czy zbudowaliście podobne i jak to mogłoby ewentualnie wyglądać. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne projekty, oczywiście jak najbardziej piszcie. Lajkujcie kanał, pomaga mi się to rozwijać i zwiększać zasięgi filmu. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.